No witajcie, witajcie moi drodzy na kanale Za grosz talentu. Dziennik artystyczny. Dodałam tą nazwę, ponieważ chciałabym tworzyć częściej. Kiedyś malowałam praktycznie codziennie i tworzyłam, natomiast w ostatnim czasie głównie dużo płótna na wystawy, raz na jakiś czas dla naprawdę przyjemności, takiej prawdziwej z serca. Postanowiłam wrócić do tego. No i dzisiaj nagrywam nowy filmik na nowym sprzęcie, także zobaczymy, jak tym razem to będzie wszystko widać i słychać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tak więc zaczynamy. Mam ze sobą kartkę A4. Ta kartka jest do malowania akrylowego, ale może być taki troszeczkę grubszy kartonik, może być zwykła kartka, ponieważ tą kartkę trochę wzmocnimy. Mam ze sobą taką serwetkę obiadową, albo nieobiadową. Potrzebujemy na tą chwilę jedną wewnętrzną warstwę. Mam też ze sobą bibułkę, która czasami jest wewnątrz w butach, nie wiem, no zależy, ale jest taka w butach albo ubrania, czasami są owinięte, jak zamawiacie z Zalando, no więc to jest jakby przydatne, to jest kolejny przydaś, że tak powiem, kawa. Mam też troszkę kleju, takiego, który rozwodniłam go trochę z wodą, i miękki pędzel. Dlaczego miękki pędzel? Ponieważ bibułka i ta wewnętrzna część serwetek są bardzo, bardzo delikatne i bardzo łatwo je porwać. Dlatego postaram się nie poniszczyć sobie swojego dzieła, ale na sam dzieło. Więc kleimy. Znowu włosy zostają od pędzla, nie znoszę tego. Kleimy. No właśnie, kartka nam się moczy, siłą rzeczy. Tutaj może sobie... Kleimy. Jak widzicie, powstaje fakturka fajna. Można po wierzchu też trochę pomazać. Wtedy nam się ta kartka jeszcze bardziej wzmocni. Brudzimy palce, zakładamy wcześniej fartuch, nie? Nic się nie zmieniło, ja dalej brudzę ubrania, więc... I bibułka, super, może z drugiej strony jeszcze ją tutaj do góry przykleję, bibułkę. Mój syn uznał, że ja będę dobrą youtuberką, kupił mi taki statyw. Ze światełkiem, więc niezależnie od tego, jak tam się z tyłu pogoda kształtuje, to tu powinno być ok. No i tak w ramach wygładzania tutaj tego papieru możemy sobie tak przejechać. Dlaczego malujemy codziennie? Dlaczego dobrze jest tworzyć codziennie? No to dlatego, że wyrabiają nam się wtedy takie dobre nawyki. Dobrze nam się pędzlem pracuje, dobrze nam się pracuje z kolorem. Więc fajnie jest malować codziennie. Chociaż przez chwilkę, 10 minut. Po pierwsze dla relaksu, dla frajdy, jaką daje spotkanie ze sztuką. Po drugie, to naprawdę jest coś niezwykłego móc coś wykreować fajnego własnymi rękoma. Ja już o tym mówiłam, ja bardzo lubię, kocham to po prostu. Kocham, jeżeli mogę coś stworzyć, wykreować. Sprawia mi to dużo radości. Widzicie, po prostu dzięki temu, że pędzel jest bardzo miękki, żeby nie zapeszyć, ale na razie nam się
nie niszczy serwetka, więc miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. A zobaczcie, jaka fajna fakturka nam się tu robi. Także dzisiaj też będę więcej używać taką serwetkę. Dokładnie kwiatki, które na niej są. Wykorzystamy. Powiecie, że ja nie umiem namalować kwiatków. No to wykorzystamy takie, które ktoś namalował. Wykorzystamy takie serwetki. W czasie, kiedy będzie nam tutaj to może troszkę schło, no może na ten środek też. No. Co tam? Mówiłam wam, że jak zazwyczaj jak maluję, to mało gadam. No mało właśnie i tak jakoś nie wiem za bardzo o czym. Czy o tym, co ciekawego ostatnio przeczytałam? Nie. Ja jestem gdzieś tam w rozwoju osobistym, więc mnóstwo ciekawych rzeczy czytam. No ale dobra. Zostawimy teraz, żeby nam troszkę wyschło. I w tym czasie tykniemy sobie kwiatka z serwetki. Schnij. Tutaj mamy serwetkę, ponieważ ona jest 3-warstwowa, to musimy sobie zdjąć jeszcze jedną warstwę. Nie wyrzucamy żadnej warstwy, te bibułki zawsze się przydają. I teraz tak, tu mamy motylka fajnego, to motylka też możemy użyć. Może tego kwiatka weźmiemy, tak będzie nam od dołu szedł w tą stronę. Jak najlepiej oddzielić przy serwetce kwiatka. Najlepiej sobie odciąć ten fragment. I mamy dwie możliwości. Albo spróbujemy nożyczkami do końca, albo drugą metodą jest po prostu użycie wody. Pędzelek i woda. I tak sobie myślę, którą metodą, co my tu mamy za serwetkę. No spróbujmy, jak już powiedziałam, że z wodą się da, to spróbujmy wodą. Jak nie, to użyjemy nożyczek. Bez spiny, nie? Bo to kanał taki jest bez talentu. To bez spiny, bez talentu wydaje mi się, że można to fajnie zrobić. Poza tym jest jakaś taka przeźroczysta serwetka i ona nie jest kolorowa, tylko biała, to generalnie nie musi być idealnie wycięta, ponieważ my będziemy nasz obrazek malować za chwilę na niebieski kolor. Dlaczego na niebieski? Bo akurat mam niebieską farbę, słuchajcie. Potrzebowałam do jednego z obrazów taki niebieski, lekko majtkowy. No i mi zostało trochę takiej farby. I dlatego mówiłam, żeby zbierać różne przydasie, bo na przykład ja użyłam takiego pudełeczka po sosie na pizzę, albo jak jecie sushi, dają wam taki, zamawiacie jakieś jedzenie na wynos, przynoszą wam sosy oddzielnie, to fajnie te pudełeczka zachować, tylko najczęściej nie myjcie w zmywarkach, bo ten plastik jest zbyt słaby. Ale wtedy każdą farbę, którą sobie rozrobicie za dużo, to można w takim pudełeczku przechowywać z zamkniętą folią, nawet do miesiąca. Także spokojnie warto po prostu przechowywać sobie takie rzeczy. Kolejne przyda się. Wiecie, w ogóle chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj cały poranek spędziłam na sprzątaniu, ponieważ ja, jak mówiłam, nie mam pracowni. Jestem w salonie. Zmywarkę słychać tam gdzieś z tyłu. Mąż w biurze, syn na uczelni, więc jakoś tak wolny dzisiaj, więc pomyślałam sobie, jak wstałam, że dobra, to ogarnę, zobaczę, co mam, bo ostatnio maluję głównie na płótnach i zapomniałam tak naprawdę, ile mam różnych fajnych rzeczy w domu do tworzenia takiego mix media i art dzienników. I na przykład mam dużo
takich szablonów różnego rodzaju, kupowanych przez lata pomału. Moje pierwsze szablony to były kwiaty, roślinki, też je dzisiaj użyjemy, bardzo je lubię. Kółka, inne takie rzeczy. Mandale, super temat w ogóle. Myślę, że też możemy użyć dzisiaj sobie którąś mandalę. Wiecie co, wiem, że to może brzmieć frustrująco, że o Boże, ile rzeczy, ile ona tutaj będzie rzeczy używać, bo mnie też to zazwyczaj frustrowało, jak gdzieś oglądałam innych youtuberów, którzy pokazywali, jak się maluje, ale to jest wszystko, dlatego w ogóle robię takie filmiki dosyć na prostych materiałach, na tym, co możecie mieć w domu. Bo wiem, jak mnie to frustrowało, kiedy artyści używali mnóstwo różnych rzeczy, których ja po prostu jeszcze nie miałam i mówię, jejku, czym to zastąpić? No i potrzeba matką wynalazku, słuchajcie. Zaczęłam rzeczywiście zastępować różnymi rzeczami i na przykład pastę do robienia, no na przykład do szablonów, do nadawania tekstur. Teraz mam jakąś taką akurat z Lidla, bo znowu była jakaś super promocja, więc kupiłam za grosze. Ale jak nie miałam pieniędzy, okazało się, że z remontu mieszkania została nam jak to się, wall filler, czyli ta pasta taka do zalepiania dziur w ścianach, tak? No i pomyślałam sobie, że po prostu użyję tego. No i słuchajcie, to działa. To działa, dłużej schnie niestety, bo akurat taki, który ja miałam, trochę dłużej schnął. No ale działa i można się nim spokojnie posługiwać. Jak macie właśnie z remontu, Wam coś zostało, to nie wyrzucajcie, przełóżcie do mniejszego pudełka, żeby nie spleśniało, bo to pleśnieje, okazuje się, słuchajcie, że pleśnieją. I po prostu warto po prostu używać tego, co jest pod ręką. Wcale nie trzeba jechać na drogie zakupy do sklepu dla artystów, dla plastyków, zwłaszcza, że jesteśmy po wrześniu, tak? I wiele osób rozpoczęło właśnie rok szkolny, wydało mnóstwo pieniędzy, a tu jeszcze laska coś wymyśla, jakieś pasty teksturalne albo inne cuda. Nie, wcale nie musicie. Zresztą do tej pory używam takich wallfillerów. O, szpachla. O, właśnie, widzicie? Dobrze, że po szwedzku jest prawie jak po polsku, szpachla. I generalnie normalnie używam takiej szpachli czasami do robienia tekstur, więc naprawdę niczym się nie przejmujcie. Potrzeba matką wynalazków, brak pieniędzy tym bardziej, więc naprawdę myślę, że warto po prostu nie przejmować się tym, że o matko, nie mam pieniędzy, co ona znowu wymyśliła. Tak samo szablony, słuchajcie. Pokażę Wam, jakie szablony pierwsze używałam. No więc taki kartonik, który z zakupami, z zabawkami dla kota zostawiłam sobie. Zobaczcie, jakie super kółeczka, jakieś łezki, prawda, i tak dalej. Będąc na spacerze, słuchajcie, z mężem, znalazłam taką siatkę, pewnie jakaś firma budowlana, gdzieś ktoś szedł, przyczepiło mu się do ubrania i spadło i mam taki kształcik. Na lotnisku alkohol i butelki pakowane są dodatkowo w takie siatki. No i mam siatkę, tak, która może dodać mi faktury. Najzwyczajniej w świecie mogę ją odbić w farbie i często tak robię, więc naprawdę nie potrzeba wydawać całego mnóstwa pieniędzy i nie dajcie się nabrać na to, że potrzeba. Nie potrzeba wcale, można robić to inaczej. Oczywiście w pewnym momencie już może nas wyobraźnia zawieść z tym, prawda? I już nam się skończą pomysły na to, co mamy, więc tak mi się wydarzyło. I słuchajcie, poszłam do sklepu z odzieżą używaną. Mamy tutaj 2 razy w tygodniu obok otwarty sklep z odzieżą używaną i słuchajcie, znalazłam taką pieczątkę takiego motylka. Nie wiem, za złotówkę można by powiedzieć, tak? Więc po prostu za grosze motylek, tak? Więc wydaje mi się, że można na różne sposoby sobie poradzić po prostu z tym, żeby znaleźć fajne elementy, które nam pomogą robić fajne wzory, fajne fakturki i będzie nam to wszystko mogło się fajnie tutaj malować. Mówiłam też o tym, że warto zbierać różne przydasie. Oczywiście Ferrero Rocher, moje ulubione.
Zbieram takie właśnie, ponieważ tutaj świetnie się miesza farbę. Dajecie niewielką ilość farby i potem wlewacie do niej wodę. Na przykład też bardzo pomagają takie spreje. Ja akurat to były do włosów, bo one świetnie rozprowadzają wodę i farbę na kartkach, więc warto po prostu też. A jak nie, to takie zwykłe do kwiatków spryskiwacze, takie też używam na dużo obrazu, bo szybciej mi wodę rozprowadza. No więc tak, trochę nam ta kartka podeschła, a ja pójdę ją wysuszyć suszarką. No wróciłam z suszenia kartki z łazienki. Widziałam, że niektórzy artyści mają takie specjalne suszareczki do suszenia. Ja jeszcze się takiej nie dorobiłam. Korzystam zwyczajnie z suszarki do włosów. Ok, i mam teraz suchą kartkę. W związku z tym użyjemy troszkę farby. Troszkę farby, trochę wody, dużo wody. Moczymy te kartki. Zobaczcie, jak nam się tutaj ta woda fajnie nam tutaj rozpływa, dając nam kolorku. O, zobaczcie, z serwetki nam została też fajna fakturka. Dobrze. Ostatnio niebieską używałam, moczyłam pędzel, więc mam nawet niebieską wodę. No jak widzicie, przepięknie nam się pokazuje faktura. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. Dlatego mówiłam nawet, że jak macie naprawdę stare farbki, to spokojnie można je używać, plakatówki czy inne, bo po prostu używamy sporo wody. Sporo wody używamy i nam się tutaj ładnie wszystko barwi. Nie przejmujemy się po prostu, że farbki stare, że coś, po prostu działamy. Po dzieciach, po wnukach, co możemy, używamy. Nie wiem, jak to tam teraz w Szwecji się dzieciom nie kupuje w zasadzie. No chyba, że właśnie w domu dzieci sobie korzystają, no to wtedy tak. No i znowu mam, kochani, to musi wyschnąć chwilę. Można iść w tym czasie, zamieszać obiad, nie? Jak robicie akurat obiad. Naprawdę dlatego, ponieważ ja tak właśnie robię. Ustawiam sobie na przykład czasomierz na 5 minut, bo wiem, że muszę iść za 5 minut przemieszać zupę albo cokolwiek gotuję i po prostu sobie w tym czasie coś innego tworzę, tak? Sobie mam 2 kroki do kuchni, więc spokojnie. Może w kuchni, jak ktoś maluje w kuchni, to jeszcze mam bliżej. Więc po prostu myślę, że po prostu fajnie jest wykorzystać okazję do malowania. Możecie powiedzieć, że to, co mówię, to jest w ogóle jakaś bzdura i wy jesteście zabiegane. Po prostu jak wracacie do domu, szybko gotujecie obiad, rozmawiacie z dziećmi, robicie mnóstwo innych rzeczy. Wiem. Ja też miałam kiedyś małe dziecko, teraz już jest duże, mam więcej czasu po prostu. No z uwagi na różne wydarzenia w tej chwili mamy, mówię, jeszcze więcej czasu, ale
ale ja to po prostu lubię. Uważam, że malowanie rozpręża. Malowanie daje gigantyczną satysfakcję, że mam coś poza pracą. I naprawdę to jest giga satysfakcja, że moje życie to nie tylko dom i praca, że mam jeszcze swoją pasję. Choćby jest to ciapanie po kartkach papieru po prostu, tak? I dla kogo, można by powiedzieć, no dla kogo ty to malujesz, na przykład może ktoś powiedzieć, no dla siebie. Dla siebie, bo mnie to rozpręża, bo mnie to rozstresowuje, bo ja się z tym lepiej czuję, że ja coś robię, coś tworzę, mam coś poza pracą, tak? I coś poza zwykłą codziennością. I wydaje mi się to po prostu bardzo fajne. Bardzo fajnie jest po prostu coś mieć innego. A w Szwecji na przykład szybko się też robi ciemno. I wchodzimy w taką porę roku, że już po godzinie 18 jest ciemno, do godziny rannych tam, prawda? Przyjdzie styczeń, to w ogóle jasno będzie tylko przez 3 godziny dziennie tutaj w regionie sztokholmskim. No więc to jest trochę takie smutne, bo wracacie do domu, jest ciemno, wychodzicie z domu, jest ciemno. I po prostu, i co wtedy? No i wtedy właśnie fajnie te wieczory sobie przeznaczyć na coś innego, na przykład na malowanie. Znowu nam kartka musi schnąć, ja ją tu sobie zostawię na boku, niech ona sobie troszkę schnie. A ja w tym czasie wymyśliłam sobie, że tego motylka, co go tutaj posiadam, i akurat mam z taniego sklepu srebrny atrament, a wymyśliłam sobie, że tego motylka odbiję na jakimś papierze, ale żadnego sobie nie przygotowałam. Na czym można go odbić? Można go odbić na gazecie. Kawałek gazety mam. Myślę sobie, że odbiję go na gazecie. Ciekawe, co z tego wejdzie. Już próbowałam oczywiście, widzicie, że jest ładnie widoczny, ok. Ja muszę założyć okulary, żeby go lepiej widzieć. Super. Jeden. Może jeszcze jeden. A może na białym. Tak. No jaki boski. 2. No to może, żeby daleko nie ciąć i nie niszczyć papieru, bo to przyda się. Tutaj mamy mnóstwo różnych fajnych kolorów jeszcze, tak? No to 3 motylki wystarczą. Ja tak zazwyczaj korzystam z nieparzystej liczby. 1 to tak, chyba że mam gigantyczny, a gigantyczny też mam, słuchajcie, ale to już jest na chwilę indziej. No więc mamy sobie motylki, wytniemy je teraz. Jak nie macie takich pieczątek, to możecie namalować najzwyczajniej w świecie. Wiecie, jak ja malowałam, jak nie umiałam kształtu namalować? Otwierałam na telefonie komórkowym albo na tablecie zdjęcie motylka, brałam papier do pieczenia, taki biały, przeźroczysty. Taki on jest biały i taki jest przez to lekko przeźroczysty, nie że zupełnie przeźroczysty, słuchajcie, i odrysowywałam. Słuchajcie, to jest tworzenie, to jesteśmy bez talentu, tak? Bez za grosz talentu, więc po prostu tworzymy i potrzeba matką wynalazku. Chcę namalować motylka, nie umiem motylka, więc po prostu sobie go odrysowuję, tak? To nie jest jakieś zabronione, bo po prostu tego motylka odrysowujecie z jednej strony. Ja później kiedyś Wam pokażę, jak to robię. Albo na przykład jak potrzebuję, bo nie wiem na przykład, czy coś będzie wystarczająco duże na moim obrazie, prawda? No, czasami wyobraźnia mnie zawodzi. Tak, mnie też. No i nie wiem na przykład, czy coś będzie miało prawidłowe proporcje, więc najpierw to sobie rysuję na papierze do pieczenia i sprawdzam, czy jest ok. I naprawdę to nie jest nic, oczywiście no, artyści przez wielkie A, albo nauczyciele plastyki, jakby się o tym dowiedzieli, to by Wam powiedzieli, że tak to się nie robi. To tak nie wolno. Ale wolno, słuchajcie, bo to nie chodzi o to, że Wy chcecie pokazać, jak Wy pięknie malujecie, tylko chodzi o to, żebyście mieli radochę z tworzenia, nie?
To już o tym, to właśnie o to chodzi. Przede wszystkim radość stworzenia, radość zrobienia czegoś własnymi rękoma, radość zrobienia czegoś z dziećmi, bo czasami na przykład może Was coś zainspirować do tworzenia razem z dziećmi i Wasze dziecko będzie w takiej strasznej rozpaczy, że one na przykład nie potrafią namalować motylka. Wiecie, podpowiedzcie im to, podpowiedzcie, że tak można, że to jest okej, że to chodzi, że nie muszą malować Słowackiego od razu, nie? Portretu Słowackiego na dzień dobry. I że nikt od nich tego nie wymaga. Wiecie, ten Słowacki strasznie mi utknął w głowie. Za moich czasów nie pamiętam, czy malowałam w podstawówce portret czyjkolwiek, ale wydaje mi się, że to mogłaby być dla mnie jakaś trauma. I mogłabym później przez lata mieć problem, żeby umieć coś w ogóle namalować. Czy narysować, czy coś stworzyć, skreować. A w ogóle to bardzo się interesuję rękodziełem i tym, co robią inne dziewczyny. I naprawdę jestem pełna podziwu. Moja mama robiła na drutach. Super swetry robiła na drutach. Szyła mi też ubrania, bo pracowała kiedyś i szyła lalki. Takie, wiecie, przytulanki, miękkie. Więc i tym laleczkom szyła też ubranka. No i zawsze później, jak była jakaś ładna sukieneczka, to mama robiła duży szablon i szyła mi sukienki z tego. I miałam bardzo ładne ubrania. Robiła nam swetry, pruła jedne, robiła nowe. Mega. No oczywiście, wiecie, ja dorastałam w latach 80., więc jakby wtedy trochę słabo w sklepach było. Ale zawsze ceniłam dzięki temu rękodzieło i to, co ludzie potrafią zrobić swoimi rękoma, bo myślę, że to jest naprawdę niesamowite, że ludzie potrafią to tworzyć, że potrafią ubrać innych ludzi. No dobra, bo mamy teraz Chiny, Bangladesz, Indie i mogą nam uszyć jakieś ubrania, tamci ludzie, i za grosze je kupimy w sklepach albo w sklepach z używaną młodzieżą, albo w centrach handlowych. Ale gdyby coś się wydarzyło i nie było takich sklepów, to fajnie jest, że są inni ludzie, którzy potrafią ubrać ludzi. Tak sobie myślę czasami. Ale super jest też, że są ludzie, którzy uprzyjemniają nam życie swoją sztuką, muzyką, malarstwem, makramami, rękodziełem takim, tak? Wspaniałe to wszystko jest. Mamy 3 motylki, moim zdaniem mega. Na jednym dokładnie widać fakturkę, super to jest, strasznie mi się podoba. Znowu chyba muszę iść wysuszyć kartkę, bo ten film będzie trwał w nieskończoność. No i wróciłam z suchą kartką. Znowu ją będziemy moczyć, także spokojnie. A jeszcze kilka takich wędrówek tutaj trochę mnie czeka. Tak sobie teraz myślę, że może dodamy troszkę koloru. No troszkę koloru by nam się zdało, a może wzoru troszkę dodamy. Myślę, że to będzie spoko. Mówię, ja mam. Nie przejmujcie się, jak nie macie. No jest, jak jest, nie? Tak, może do tego celu użyjemy białej farby, najzwyklejszej w świecie. Biała farba. Gąbki bez przerwy w użyciu, ale takie gąbki do makijażu też bardzo lubię. Polecam, niedrogie. Naprawdę fajny temat. Bardzo fajnie rozprowadzają farbę. Zwłaszcza na szablonach. Bo dlaczego nie? Taki spokojny obrazek.
tych takich dziennikach artystycznych bardzo często artyści dodają jakieś... O, nawet nieźle wyszło. Może jeszcze tutaj. Dodają jeszcze jakieś sentencje, mądrości. Można. Jak ktoś ma pomysł, co byś go motywowało, co na niego dobrze działa, to czemu nie? Generalnie wszystko jest dozwolone. To jest Twój dziennik artystyczny. To jest Twoje tworzenie. O, proszę bardzo, jak fajnie. Może jeszcze jakiś... kwiatuszek w kółeczku. No, na tym ciemniejszym to może coś fajnego jeszcze wyjdzie. O. Tadam! To może jeszcze tu. Ok, coś nam się tu odkleiło, spoko. No dobra, wygląda dobrze. Co my tu mamy? No, jak mówiłam, ja mam bardzo dużo rzeczy różnych. Może mamy jakąś fajną naklejkę. Motylków mam dużo. Zbieram takie kółeczka od ubrań, od wszystkiego w zasadzie, co można. Co my tu mamy? Jakieś takie naklejeczki. O, to jest coś fajnego. You and me. Brzmi dobrze. Co nie? Proszę bardzo. Super. Ale też mogę dawać sentencję. Tadam. Bo mam, ale może macie też jakieś z gazet albo skądś. Także spoko, też możecie sobie takich rzeczy użyć. O. A proszę bardzo. You and me. No i talerze tak sobie mówię samostałą. To może coś dodamy jeszcze kolor. Mam farby wodne. Fioletowe. Zbieram różne też napisy z gazet. Więc słuchajcie, tak, dużo, naprawdę dużo różnych rzeczy zbieram. Nawet cyferki, jak są większe na stronach. Wszystko zbieram. Co by tu zrobić? Może ubierzemy to w jakieś kółeczka. Dobra. Kółeczka. Trochę niebieskiego innego dodamy może. Sprawdźmy, co my możemy tu zrobić. Mamy jakieś różne nakrętki. O, to jest fajne. Ze środka. Witaminki były. Niebieską farbę, czarny, fioletowy ołówek, watercolor. Oj, kwiatek nam się niszczy. To sprawdźmy, co my tu możemy fajnego zdziałać. Ja lubię niebieski. Pierwszy obrazek też był niebieski, prawda? Tak, ja lubię. Właśnie jak patrzę na swoje ściany, to ja głównie używam niebieskiego. Więc po prostu lubię niebieski. Tadam! Ale super kółko. Spróbujemy teraz ten. Już będzie trochę grubsze. Nie wiem, może o tutaj. Tadam! Ale ekstra kółko nam wyszło. Lubię to. Może w takim razie, nie wiem, gdzieś tutaj na dole. O.
Podoba mi się. Może trochę jakichś mniejszych kółek. O, mam buteleczkę po farbie do włosów. Przydają się znowu na rozwadnianie farb. To może zakrętką spróbujemy zrobić jakieś mniejsze kółeczka. Proszę bardzo. Super kółko. No super. Czegoś mi tu w środku jeszcze brakuje. O, mam większe kółko. Może tak. No to farba wodna. Namaczam trochę. O, powiem Wam, fajnie to wygląda w środku. I co myślicie? Ekstra, nie? Dużo można fajnych rzeczy powymyślać. Może trochę rozprowadzimy tą farbę. Niech coś nam się tutaj dzieje. Taki cień zrobimy. Nie musi, wiecie, bo chodzi właśnie o to, że to nie musi być idealne, nie? Że to ma być... Kredki akwarelowe są naprawdę fajne, bo można właśnie takie fajne efekty uzyskać bez szpiny jakiejś. No to co? To teraz by nam przyszło przykleić może naszego kwiatka. Bardzo to jest delikatna robota. Co myślicie? Tak o tutaj, nie? Też tak myślę. Dobra. Woda, rozwodniony papier, klej i do dzieła. Aha, palce, ręce brudne. Klej się zrobi przeźroczysty, więc nie należy się tego obawiać. Jak widzicie, nie widać w ogóle tej serwetki białych elementów. Dlatego właśnie mówiłam, że wcale nie trzeba tego robić idealnie. Okay. No słuchajcie, nabiera kształtu, nie? Ten filmik chyba będę przyspieszać momentami, bo będziecie się chyba gubić, w sensie nudzić w tym filmiku. Więc podejrzewam, że przyspieszę pewne elementy. No zwłaszcza, że jak widzicie, czasami po prostu trzeba poczekać, aż coś wyschnie najzwyczajniej w świecie, bo tego nie przeskoczymy. Musi po prostu schnąć. Co byśmy to jeszcze mogli dodać? Motylki mamy, ej. Zapomniałam na śmierć o motylkach. Dzięki, motylki. No, takie są srebrne, więc trochę mało je widać. Coś wymyślimy zaraz. Kto jak nie my, nie? Trzeci motylek. Na białej kartce to jednak lepiej go widać niż na takiej napisanej, ale z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy przez to nie wykorzystać tej zapisanej strony, nie? Proszę bardzo. Tadam.
motylki są przyklejone. Ups. Ekstra. Więc co my teraz możemy dodać? Dodajmy jeszcze troszkę koloru, tak sobie myślę. Ja mam te kredki, a mam też białą farbę obok. Wciąż mam niebieskiej farby trochę. Coś by się może jeszcze na czarno zdało zrobić, żeby to był taki trzeci kolor, jak tutaj przy tych napisach i kolorkach. Dobra, to może spróbujemy tutaj. Moczę sobie w wodzie. No i spróbujmy tutaj dodać. No chcemy, żeby miało to kolor, fakturę, żeby coś się działo na tej kartce, nie? Może teraz, nie wiem, mamy różowy, bo mamy różowy kwiatek, to może podtrzymajmy ten różowy. I na przykład, nie wiem, jakieś kropki. Malujemy kropki. Mogłabym użyć szablonu, ale no nie chcę Wam teraz tak trochę dręczyć tymi szablonami, które mam, więc po prostu ja je namaluję ręcznie. Ale mam jakieś serduszka, właśnie jakieś inne dodatkowe kwiatki, więc dzisiaj nie. Dzisiaj w drugim filmie jeszcze nie. Aczkolwiek te mandale są zazwyczaj sprzedawane w takich setach chyba po 5 albo po 6, więc jakby można sobie takie mandale, jak kupicie na przykład, to można różne wzory wykorzystywać. Jak widzicie, akurat w tej mandali są nawet kwiatki w środku, więc fajnie to wygląda. Takie. Wydaje mi się, że spoko to wygląda. Może tutaj jeszcze jednak pociągniemy to do góry. O, jeszcze fajniej. Jak pociągnęliśmy to do góry. O, zobaczcie. Myślę, że fajniej to wygląda, takie pociągnięte do góry. Umazałam się cała. To normalne właśnie jest, że ja się umazuję. Muszę dlatego pracować w fartuchu i po prostu w starych ciuchach. Słuchajcie, podoba mi się to bardzo. Co polecam kupić w ogóle? Jak macie większe dzieci i malujecie, tylko chusteczki mokre. Chusteczki mokre świetnie ściągają farbę akrylową. Naprawdę warto. No podoba mi się. Mamy tutaj już, coś nam się tutaj dzieje. Co byśmy tu mogli jeszcze fajnego? Coś mi tu jeszcze brakuje. Może byśmy dodali jeszcze kawałek kółka. Tak, mi się wydaje. Może tutaj tak, kawałek. Nie widzę, jak to wygląda. O, super. Zobaczcie. Coś nam tutaj fajnie jeszcze wyszło. To możemy na przykład użyć sobie jeszcze białej kredki. Nie, biała nie? Nie współpracuje. No dobra, to jak nie biała kredka, to białą farbę sobie. Albo mamy niebieską, bo leży nam tutaj wyciągnięta. O, to ta co brudzi. Zobaczmy, może byśmy dali sobie jeszcze tutaj kropki w takim razie. Co
Całkiem niezłe te kropki nam wyszły. Motyl nam tu... A! Brudne ręce. No właśnie, ja i moje brudne ręce. Jakby. No dobra, no ale my się uczymy, tak? Nie musi być wszystko perfekcyjne, błagam Was. Kto robi wszystko perfekcyjnie? A jeszcze dodam trochę białego w sumie. Podoba mi się pomysł z białymi kropkami. Mam tu białą farbę. Ok. Gdzie byśmy mogli dodać nasze białe kropki? No na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy je widać. Trochę nie widać. Widać, nie widać. Nie widać. To może użyję w takim razie jeszcze takiego kwiatka. I tego kwiatka zrobię, wiecie, z tego szablonu, co go mamy. Może tutaj, o. Może go zrobię w kolorze czarnym właśnie, tylko czarną farbą. Mam czarną farbę? Mam. Czarna farba. I proszę bardzo, jest i czarna farba. I nasza gąbka. Możemy sprawdzić, jak nam wyjdzie, nie? O, wychodzi. No proszę, nieźle, nieźle. Gdzie by go jeszcze dać, tego kwiatka czarnego? Tak dla kontrastu, potrzeba trochę kontrastu, moim zdaniem. O, zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Może tutaj. Niech się coś dzieje, nie? No proszę. Coś nam się tutaj zaczyna dziać, nie? Bo to takie smutne było. Takie. A jak już mam czarną farbę, to może jeszcze skorzystam i motylka tutaj zrobię dookoła. Spokojnie oglądajcie filmik na przyspieszeniu, nic się nie stanie. Ja nie będę go raczej przyspieszać, bo nie widzę w tym sensu. Wy możecie sobie przyspieszyć. Mi zależy, żeby było widać, że ten proces to jest proces, tak? Że obrazki nie powstają magicznie w 3 sekundy. Obrazki, moje w ogóle prace malarskie to ja tworzę przez wiele miesięcy, kiedy poszczególne warstwy po prostu muszą wyschnąć, więc po prostu to zajmuje dużo czasu. Generalnie naprawdę potrzeba mieć cierpliwości. Wydaje mi się, że w zasadzie chyba tutaj w tej sztuce mix media i tych arty dzienników to jest po prostu najważniejsza rzecz, to po prostu być cierpliwym i dlatego wydaje mi się, że właśnie taki obrazek może powstawać przez wiele dni. Wracam, zrobię na przykład, nie wiem, przykleję sobie kwiatka, nie? I on sobie będzie sechł. Jeden dzień, albo w ogóle tak zaczynając, czyli robię jeden dzień, robię
bazę, tak? Background, tak? I ono sobie schnie do jutra. Tadam po prostu, tak? Bo miałam dzisiaj tylko 10 minut. Dzieciaki potem potrzebowały mojej pomocy z matematyką albo nie wiem, cokolwiek, nie? Albo ten obiad właśnie, tak? Że no, co dzisiaj sobie zrobiłam. Jutro sobie zrobię na przykład, wytnę sobie kwiatka z serwetki. No bo dlaczego nie? Akurat będzie wycięty, tak? Potem sobie na przykład, nie wiem, następnego dnia odbiję szablon, bo akurat w końcu kupiłam, przyszedł zamazana, tak? I po prostu wreszcie mam. No to spoko, nie? Właśnie o to chodzi, że wcale nie trzeba mieć bardzo dużo czasu, żeby usiąść i malować, tylko po prostu można to robić z tak zwanego doskoku, bo to ma być nasza frajda i przyjemność. To ma być nasza zabawa, nasze małe, takie małe dzieło sztuki, nasze coś, co nam sprawiło przyjemność i coś, co po prostu pomogło nam się trochę nawet oderwać od takiej codzienności, nie? Myślę, że to jest potrzebne. Każdy z nas potrzebuje takiego, żeby się troszkę od codzienności oderwać. Tak sobie myślę, że czegoś mi jeszcze brakuje. Ja lubię, jak obrazek taką ramkę tworzy, więc się zastanawiam, mam trochę tej czarnej farby. Może po prostu ją paluchami, nie? Ja tu lubię palcami malować też. O, zobaczcie, ale ekstra, nam się tutaj takie dookoła nam się taka ramka tworzy. No super. Widać dzięki temu te warstwy, tak? To co z chusteczką zrobiliśmy, z serwetką. Zobaczcie, jak to super nam teraz wygląda. O, myślę, że to naprawdę fajny pomysł był teraz z tym czarnym tak dookoła. Czarnym, ale zobaczcie, niebieski mi się tu rozmazał, też fajnie wygląda. Może zaraz jeszcze dołożę ten niebieski, w końcu go tu trochę zostało. Ramka nam powstaje. Teksturka widoczna, super. Jak ktoś nie lubi ramki, to nie musi robić, słuchajcie, nie? Generalnie ten obraz u mnie nie będzie wisiał, ponieważ ja już mam całe ściany w moich obrazach. Ale gdyby miał wisieć, to właśnie tak bym go sobie wyobrażała, jeszcze w takim fajnym jakimś paspartu. Dodaję tego niebieskiego, słuchajcie, bo mi został. Ja nie lubię marnować farby, jak zresztą wcześniej wspomniałam. Zawsze staram się to gdzieś wykorzystać. O, ale wydaje mi się, że takie fajne cieniowanie nam tu powstaje. Taki jakiś dodatkowy kolorek. Palcami też można malować. Nie zapomnijcie później, dobrze, ja używam szczoteczki do mycia rąk. Tam w palcach wszędzie mam tą farbę, więc... No słuchajcie, moim zdaniem po prostu wyszło małe arcydzieło. Ale pamiętajcie, ja mam za grosz talentu, więc po prostu ja się cieszę z tego, co stworzyłam po prostu.
Chociaż moja bardzo dobra koleżanka powiedziała, że nazwa kanału nie jest dobra. Bo rzeczywiście, jeżeli słowa mają moc, to może się okazać, że rzeczywiście nie mam talentu. Ale pamiętacie, co mówiłam na początku w pierwszym odcinku? Nie o talent tutaj chodzi, tylko o przyjemność kreacji. Bo to jest właśnie najważniejsze. Chodzi o tą przyjemność kreacji, przyjemność tworzenia i nie trzeba mieć talentu, żeby tworzyć. Specjalnego talentu, nie? Wydaje mi się, że po prostu wystarczy chcieć. I to już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Moim zdaniem całkiem fajnie to wyszło. Zobaczyliście kilka technik, różnych rzeczy, których użyłam. Oczywiście będę robić co jakiś czas nowe filmiki. Będziecie dawali powiadomienia wszyscy, którzy zasubskrybowali. Polecam się na przyszłość. Do następnego. Hej, hej!